Przed nami ponownie zestawienie funkcji obliczeń warunkowych. W tym filmie tematem są wielowarunkowe suma, średnia, max, min warunków. Logicznie będzie omówić je razem, bo mają taką samą składnię. Na pierwszym argumencie umieszczamy dane, które chcemy policzyć, czyli liczby, kwoty, ilości. Istotą obliczeń warunkowych jest liczenie nie wszystkich wartości, tylko spełniających podane kryteria, które podajemy parami. Zakres, gdzie szukamy i warunek, czego szukamy. Jeśli chcemy, możemy poprzestać na jednej parze zakres-warunek i wtedy na przykład suma warunków robiłaby to samo co suma jeżeli, a średnia warunków to samo co średnia jeżeli. Ale tu proszę uważać, one mają inną składnię. W dokumentacji jest nawet takie oto ostrzeżenie. Kolejność argumentów w funkcjach suma jeżeli i suma warunków jest inna. Na przykład argument suma zakres, czyli gdzie liczymy, jest pierwszym argumentem funkcji suma warunków, ale jest trzecim argumentem funkcji suma jeżeli. Jest to częstym źródłem problemów podczas korzystania z tych funkcji. Tak, składnia jest niekonsekwentna. W filmie EWS porównuję składnie wszystkich funkcji z rodziny obliczeń warunkowych, żeby to jakoś usystematyzować. Idąc dalej. Omawiane 4 funkcje pozwalają liczyć dla jednego kryterium, czyli dla jednej pary zakres-warunek, ale też pozwalają uwzględnić drugie kryterium, czyli kolejną parę zakres-warunek, gdzie szukamy, czego szukamy, trzecie kryterium zakres-warunek, czwarte kryterium zakres-warunek. Dla czytelności poprzestanę na 4 kryteriach, ale takich par zakres-warunek możemy tu wstawić 127. Wyobraźmy sobie, że te kropki to dane, które mamy sprawdzić, czy spełniają zadany warunek. Przy jednym kryterium sprawa jest oczywista. Wybieramy te elementy, które należą do zbioru, bo spełniają zadany warunek. Gdy podamy 2 kryteria, obliczenie uwzględni tylko te elementy, które spełniają oba warunki łącznie. Jeśli zadamy więcej kryteriów, 3 albo 4 kryteria, to zasada jest ta sama. Wszystkie kryteria muszą być spełnione łącznie, czyli jest to iloczyn zbiorów. Obejrzyjmy teraz przykłady, po jednym dla każdej z funkcji. Oto lista mebli produkowanych przez nasz zakład. Główne materiały, z których dany mebel jest zbudowany. W numerze katalogowym 2 ostatnie litery oznaczają rynek, na który ten produkt jest dystrybuowany. Pojemność wyrażona w litrach, jak bagażniki albo plecaki i torby turystyczne. Wymiary w centymetrach, szerokość, głębokość, wysokość. Cena jednostkowa, czyli detaliczna za sztukę. I na końcu wartość sprzedaży, za jaką kwotę udało się je jak dotąd sprzedać. Więc pierwszy przykład z jednym kryterium. Pytanie. Jaki gabaryt, pojemność ma najmniejszy mebel? Kryteria? Mamy jedno. Kolor mebla ma być biały. A na górze ekranu ściągawka ze składni. Min warunków. Na pierwszym argumencie obszar, na którym liczymy. Funkcja ma znaleźć najmniejszą wartość, więc liczymy stąd. I teraz kryteria, czyli para zakres-warunek. Gdzie szukamy? Tu. Czego szukamy? Ma być biały. Przykład drugi, teraz z 2 kryteriami. Pytanie. Ile wynosi cena najdroższego mebla? I od razu wpisuję. Max warunków. Nie umyka Państwa uwadze, że zwykła funkcja max jest pisana przez x, a ta jest pisana przez ks? Pierwszy argument. Gdzie liczymy? Na cenach jednostkowych, to stamtąd mamy znaleźć najwyższą, spełniającą następujące kryteria. Na rynek europejski, czyli para zakres-warunek. Gdzie szukamy? Na numerach katalogowych. A czego szukamy? Takich, które najpierw mają dowolną ilość dowolnych znaków, to gwiazdka, a potem, czyli na końcu, mają EU. I następne kryterium. O szerokości 220. Gdzie szukamy? W wymiarach. Czego szukamy? Zaczynających się znakami 2, 2, 0, a potem dowolna ilość dowolnych znaków. Trzeci przykład z 3 kryteriami. Co liczymy? Ile wynosi średnia wartość sprzedaży, czyli użyję średnia warunków, kryteria. Tylko z ręcznie wybranych, to znaczy chcę ręcznie wyłączyć kilka towarów z obliczenia, bo wiem skądinąd, że niektóre z mebli mają nie wejść do rachunku, więc chcę móc zrobić ręcznie wyjątki. W filmie o sumie jeżeli, on miał numer EW8, użyłem checkboxów, tu też się przydadzą. Zaznaczam obszar i z wstążki wstawianie klikam pole wyboru.
Tam wszędzie pojawiła się wartość logiczna, fałsz. A ja akurat na początek potrzebuję, żeby wszystkie były włączone, więc mając ten obszar zaznaczony naciskam F2, w pierwszej komórce zaczyna migać kursor. Gdyby F2 Państwu nie działało, to trzeba go wcisnąć z funkcyjnym i F2, prawda? Zmieniam fałsz na prawda i zatwierdzam to przez Ctrl-Enter. Niech Ctrl wejdzie troszeczkę wcześniej. Czyli spod migającego kursora kopiuję wartość do wszystkich zaznaczonych komórek i wszędzie jest prawda. Checkboxy są włączone, one teraz będą sterowały tym, czy dany wiersz będzie uwzględniony w średniej warunków. To mam przygotowane. Co dalej? Następny warunek. Mamy uwzględnić tylko 10 najtańszych według ceny jednostkowej. W pomocniczej komórce znajdę 10. cenę jednostkową licząc od najmniejszych. min.k z tego zakresu, a na drugim argumencie 1 znalazł pierwszą od dołu najmniejszą. To samo co zwykła funkcja min. Druga najmniejsza, trzecia najmniejsza, piąta najmniejsza i 10. najmniejsza 1830 zł. Muszę uwzględnić ceny jednostkowe od tej 10. i wszystkie tańsze w dół. Średnia warunków ma liczyć z tego zakresu. Gdzie szukamy? W tym zakresie, na checkboxach. A czego szukamy? Prawda, czyli tylko tych checkboxów, które są włączone. Jeżeli któryś z nich odptaszę, to fałsz nie uwzględni tego wiersza w obliczeniu, czyli to te ręczne wyjątki. A ponieważ ta funkcja będzie miała już 7 argumentów, więc czytelniej będzie ją wpisać w liniach. Alt-Enter stawia niewidzialny znak łamania linii. Drugie kryterium. Gdzie szukamy? Na cenach jednostkowych. A czego szukamy? Muszą być mniejsze równe od tej pomocniczej komórki. Lewy Alt-Enter i trzecie kryterium. Gdzie szukamy? Na kolumnie kolor. Warunek różne od miętowy. Nawias zamykający. Lewy Alt-Enter. Enter. Gdyby ktoś tak wolał, to można tę funkcję pomocniczą skopiować i zamiast odwoływać się na zewnątrz, to zagnieździć ją tu w środku. Teraz wybiorę kilka najtańszych mebli, wyłączę je checkboxami z obliczenia, to nie mięta, no i widać, jak się obliczenie zmienia. Przykład 4. Z 4 kryteriami. Pytanie. Ile wynosi suma wartości sprzedaży, suma warunków, na pierwszym argumencie skąd liczymy, z tego zakresu, tu mam wartość sprzedaży, stąd ma sumować, no i teraz jedziemy z kryteriami. Pierwsze. Nie zawiera szkła. W tym zakresie warunek różne od zawiera szkło. Lewy Alt-Enter. Nie na rynek US. W tym zakresie warunek różne od kończące się na US. Lewy Alt-Enter. Wszystkie oprócz białych. W tym zakresie warunek różne od biały. Lewy Alt-Enter. Cena jednostkowa minimum 1000. W tym zakresie warunek większe od 1000. Jeśli chcecie Państwo zobaczyć, jak użyć logiki lub, zapraszam do filmu EW15. Tam omawiam alternatywę, a nawet podwójną alternatywę wpisaną wewnątrz sumy warunków. Warto też umieć obliczać warunkowo na zakresach, od do, na przedziale liczb, dat, godzin. To znajdziecie Państwo w filmie EW17, niżej na tej samej playliście. A jeśli już dowiedzieliście się Państwo tutaj czegoś ciekawego, to jedyne 2 kliknięcia. Przyciski subskrypcji i dzwoneczka dają znać YouTube'owi, że materiał jest wart dalszego promowania innym użytkownikom. Jeśli macie Państwo pytania, zapraszam do komentarzy, będę odpowiadał. Tymczasem, nie przedłużając, uprzejmie dziękuję za oglądanie, kłaniam się, do widzenia.